Masz ADHD i chciałabyś schudnąć. I prawdopodobnie jak oglądasz ten filmik, to nie jest twój pierwszy raz, kiedy się za to zabierasz. Bo odchudzanie z ADHD nie jest takie proste i nie wygląda ona standardowo. Może nie powinno wyglądać standardowo, żeby było skuteczne. Więc jak to zrobić dobrze, na co zwrócić uwagę i gdzie czyhają na Ciebie największe wyzwania? Tego dowiesz się w dzisiejszym filmie. Ja jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które mają ADHD lub podejrzewają je i zmagają się ze swoją zaburzoną relacją z jedzeniem. Czy to napadami na jedzenie, czy emocjonalnym jedzeniem, ale tym, że od lat nie mogą sobie z tym poradzić, nie mogą schudnąć. Zacznijmy od początku. Jakie w ogóle są wyzwania dla osób z ADHD w kontekście tego odchudzania? Jakie bariery gdzieś tam mamy do przeskoczenia, do przekroczenia, bo jest ich trochę. Czyli po pierwsze, deficyt w funkcjach wykonawczych, co może iść po prostu w kontekście tego, że pojawiają się trudności w planowaniu posiłków, w utrzymaniu tych posiłków, jedzeniu regularnie, monitorowaniu kalorii, czy pilnowaniu diety, czy robienia zakupów, jakby po prostu w wykonywaniu czynności, które gdzieś tam są narzucone w pewien sposób, często jako właśnie dieta, czy kontrolowanie tych kalorii, ale no podążanie za jakimś schematem funkcjonowania, no wtedy generuje pewnego rodzaju problem i wyzwania. No też oczywiście ten kontekst impulsywności, czyli tego, że częściej mamy ochotę jeść pod wpływem innych bodźców, tak? Czyli tego, że zobaczymy na przykład jakąś reklamę KFC na przykład i nagle już myślimy o KFC i zamawiamy KFC. Czy tego, że mamy przed sobą właśnie te przekąski i dostępność pewnego rodzaju tego jedzenia. Wchodzi w to oczywiście też dodatkowy aspekt nagrody natychmiastowej, czyli tego, że możemy wybierać jedzenie jako pewnego rodzaju nagrodę za ciężki dzień i ona będzie dosyć szybka, łatwa i dostępna, więc będzie też działać. Dochodzi problem emocjonalnego jedzenia, tak naprawdę problemu regulacji emocjonalnej, która może mieć odzwierciedlenie między innymi w jedzeniu, czyli tego, że będziemy jeść więcej, czy jeść inne produkty pod wpływem emocji, stresu, lęku, przebodźcowania, czegokolwiek tam innego, co u danej osoby sobie wychodzi. Się zaraz pacniesz, nie pacniesz. Dodatkowym wyzwaniem są nieregularne, a może często w pewien sposób zaburzone sygnały głodu i sytości. Tego, że nie zawsze czujemy ten głód i nie zawsze czujemy tą sytość, a nawet jak ją czujemy, to trochę to ignorujemy. No bo przecież nie umieramy w tym momencie z głodu, więc możemy jeszcze poczekać. To, co już było w poprzednim filmie, do którego tutaj gdzieś będę odsyłał, no to zaburzenia snu, no bo to jest też dosyć ważny element po prostu w kontekście ADHD, który występuje i może mieć wpływ na jedzenie, czyli to, że mamy większą ochotę na podjadanie, większą ochotę na słodkie, no bo to wpływa, taki jest wpływ tego, że mamy niewystarczająco dużo snu. No i ostatni element, który występuje tak naprawdę w momencie, kiedy bierzemy leki, bo o tych lekach też trochę porozmawiamy, na ADHD oczywiście, to, że efektem ubocznym leków może być też zaburzenie poczucia głodu, bo one mogą troszeczkę tłumić ten apetyt. Dobra, to jak się do tego nie zabierać, bo zaraz o tym, jak to zrobić, ale czego nie robić. Po pierwsze, wszelkiego rodzaju diety czy restrykcje mogą się z punktu widzenia tak na początku wydawać całkiem rozsądne, no bo tak się odchudzamy, tak zazwyczaj się to robi i generalnie one będą działały, nie będę tego ukrywał, będą działały przez jakiś czas, tydzień, 2, 3, ile tam się uda utrzymać, ale dochodząc tutaj w kontekście tej zero-jedynkowości, która często w ADHD też występuje, tutaj filmik też wrzucę w sumie, bo już o tym nagrałem, odeślę. A propos tej zero-jedynkowości, tego, że to też może mieć przekładkę właśnie na liczenie kalorii, na diety, na tego, że trzymamy się w 100% pewnych obszarów naszego życia i to właśnie między innymi jedzenia, będzie generowało to, że albo trzymamy się w 100%, albo nie trzymamy się tego w ogóle. Czyli albo chudniesz i jest spoko, albo jest tragedia i nic się nie dzieje. I tak samo jeśli chodzi o liczenie kalorii, to, że bardzo łatwo możemy się wkręcić w to liczenie kalorii za bardzo, że zaczynamy liczyć wszystko super dokładnie, no bo trzeba wszystko super dokładnie policzyć, żeby było w 100% dobrze. Takie się pojawia przekonanie oczywiście, które generuje więcej napięcia, może właśnie generować zaburzenie odżywiania na jakimś poziomie, czy strach przed konkretnymi jakimiś produktami, potrawami, więc generalnie w takim klasycznym odchudzaniu, myśli odchudzania w kontekście diet, liczenia kalorii, czy innych restrykcji, pojawia się dużo problemów, plus one dokładają więcej presji, co też jest pewnego rodzaju problemem u osób z ADHD, bo ta presja już jest często wewnętrzna, bardzo duża i dołożenie jeszcze więcej powoduje jeszcze więcej napięcia, którym coś trzeba zrobić. Więc jak to zrobić dobrze? Po pierwsze, są produkty pewne, których może warto by było unikać i o nich też już nagrałem filmik, do którego odsyłam. Co więcej, nadal dieta taka zdrowa, pełnowartościowa, będzie bardzo dobrze
dobrze funkcjonowała w kontekście ADHD. Tu się nic nie zmienia absolutnie. Ale jak to zrobić, żeby móc to wprowadzać? Po pierwsze, małe kroki. Ja wiem, że myślimy o zero-jedynkowości, bo w takim trybie raczej funkcjonujemy, ale na serio, odejście od tego i zaczęcie wprowadzania tych rzeczy powoli jest bardzo istotne. I zaczęcie wprowadzania tych rzeczy dostosowanych do nas samych, czyli do tego, z czym mamy największe problemy czy wyzwania, bo dla niektórych to będzie regularność jedzenia, dla jednych to będzie regulacja emocji jedzeniem, a dla kogoś innego to może być coś jeszcze zupełnie innego. To, że może ma zbyt ograniczoną pulę produktów do jedzenia, bo tego, że potrzebuje, żeby to było, nie wiem, przetworzone, czy zawsze miało przewidywalny smak, co ogranicza pulę produktów do zjedzenia, co nie pozwala jeść innych rzeczy, które są mniej kaloryczne na przykład i zdrowsze. Więc jakby tych problemów może być dużo na przestrzeni osób neuroróżnorodnych i powinniśmy znaleźć ten swój największy palący problem i zacząć od niego. To jest super ważne. Zacząć od niego małymi krokami. Fajnie jest też w jakiś sposób wesprzeć się w tym wszystkim. Czyli tutaj możemy kilka opcji sobie wrzucić tego, żeby były nagrody jakieś inne, małe, w jakichś tam postaciach, nie wiem, ulubionych herbat, czy tam czegokolwiek innego, co możemy sobie dać, kupić, załatwić, cokolwiek, nie ma znaczenia, ale tego, że są jakieś małe nagrody, którym na przykład nie jest właśnie to jedzenie po drodze, za wykonywanie tych małych zadań, tego, że nie dążymy do 100%, że naszym celem nie jest osiągnięcie 100%, tego, że nie wiem, założyliśmy sobie, że będziemy jeść śniadania codziennie, ale naszym realnym celem nie jest to, żeby to było faktycznie codziennie, tylko żeby to było troszeczkę więcej niż było do tej pory. To, żeby na te 7 dni 3-4 razy to śniadanie się pojawiło, jeśli do tej pory tego nie było w ogóle, bo my chcemy robić progres, a nie iść w stronę idealności, bo to będzie dla Ciebie łatwiejsze poznawczo raz, 2 będzie generowało mniejszą presję, a 3 zaczyna funkcjonować i doprowadzać do tego, żeby to nie było 100% albo nic, tylko jak mamy perspektywę tygodnia, nie zjesz śniadania we wtorek, to nie zepsuł się cały tydzień, tylko masz jeszcze perspektywę tych innych dni, żeby gdzieś tam doprowadzić do tych 3 czy 4 śniadań w tym tygodniu, więc to jest mega istotne. Można czasami wykorzystać takie łączenie nawyków, o ile jakiekolwiek występują, bo to może być problematyczne, ale tego, że łatwiej jest nawyki wprowadzać nowe, przyklejając je do starych. No ale tutaj różnie bywa z tymi nawykami osób ADHD, więc powiedzmy, że to jest taka rada połowiczna. Zależy, czy jakieś masz. Oczywiście, jeśli występują problemy z emocjami, regulacją emocji jedzeniem, no to chcemy pracować też na tym, żebyś mogła mieć inne narzędzia, inne możliwości radzenia sobie z tymi emocjami, rozwiązywania ich i nie jestem pewny, czy nagrałem już o tym filmik. Jeśli tak, to też odeślę, ale nie jestem pewny. Nie pamiętam. Kolejną rzeczą, no to jest oczywiście ten sen. To, żeby zadbać o ten sen, żeby gdzieś tam ta ciągłość snu była, to, żeby gdzieś tam starać się coraz więcej wysypiać i jak to zrobić, co poprawić, jak działać trochę z tym snem, no to tu już odsyłam ponownie do tego filmu, bo tam były też realne porady, jak działać z tym snem w kontekście neuroróżnorodności ADHD, bo jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Kolejną z rzeczy, no to jest to, żeby nie narzucać na siebie zbyt dużo. Czyli jak masz problemy z regularnością, to zacznij od tego, żeby ten jeden posiłek zaczął się pojawiać. Czyli jak na przykład jesz albo zaczynasz jeść dopiero o tej 16, to chcemy, żebyś zaczęła jeść przynajmniej jeden posiłek przed tą 16. Czy to będzie o 8, 9, 10, 14, nie ma znaczenia na początek, ale żeby od czegoś zacząć i zacząć to poprawiać. To, żeby na początku to też nie były jakieś nie wiadomo jak piękne, idealne posiłki, tylko żeby one były jakieś. Czy to będzie serek wiejski z Piątnicy razem z tym wkładką owocową, super. Jeśli to będzie coś tam innego, bardziej przystępnego dla Ciebie, też super. Ale tego, żeby móc bazować na prostych rzeczach, nad tym, żeby one były nieskomplikowane i też jeśli chodzi o przepisy następne, czy jakiekolwiek nowe rzeczy, które wprowadzasz, żeby one były jak najbardziej proste dla Ciebie, żeby to jedzenie upraszczać. Nawet w kontekście wyboru śniadań, czy obiadów, czy jakichkolwiek innych posiłków, często dobrze się sprawdza ograniczenie sobie tego menu, no bo takim poznawczym często problemem jest to, że dobra, mam lodówkę pełną jedzenia, albo nie, ale mam jakieś jedzenie i nie wiem, co z tego zrobić. Jest tyle opcji, że trochę nie jestem w stanie z tego wybrać, więc ograniczyć sobie te opcje, czyli tego, że na śniadanie wybierasz tylko między 3 rodzajami jakichś kanapek, które lubisz robić czy jeść i wybierasz między nimi, a nie przed całą gamą posiłków czy produktów, które masz przed sobą. Ograniczajmy sobie wybór, bo to ułatwia po prostu ten wybór. Pomocne też mogą być oczywiście jakieś takie grupy wsparcia, czy są jakieś w kontekście ADHD? Chyba nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Znaczy jest jedna aplikacja Budli. Nie pamiętam. Mam problem z nazwami. Ale tu to jest napisane i pokazane. Ona akurat nie jest z Polski, ale może generować takie
pomoce. Z tego co wiem, głównie skupiają się na aspekcie sprzątania na ten moment, ale może będzie to rozbudowane o gotowanie, może już jest o gotowanie, posiłki i tak dalej, ale coś, co może pomóc, bo robisz to z innymi ludźmi. Co prawda online, ale nadal robisz to z innymi ludźmi, co może być łatwiejsze. Też może nadawać pewnego rytmu dnia, no bo to jest o konkretnych godzinach, te sesje i tak dalej. Może to być pomocne. A jeśli chcesz trochę więcej wiedzy, zadań, które są dostosowane do Twojego mózgu, do tego, jak funkcjonuje mózg z ADHD i jak wygląda ta relacja z jedzeniem u takich osób, to sprawdź koniecznie w linku w opisie przewodnik. Jak pokonać napady mając ADHD? Bo jest to pierwszy taki przewodnik, na ten moment jedyny w Polsce, który skupia się na relacji z jedzeniem i kobietach z ADHD. I zawarłem tam masę zadań, statystyk i tego, jak poprawić tą relację z jedzeniem i ułatwić sobie przede wszystkim to jedzenie, kiedy mamy ADHD. To na tyle dzisiaj. Miłego, cześć.